Cześć, w dzisiejszym odcinku pokażę działanie aplikacji Hybrid Assistant. Aplikacja ta jest szczególnie przydatna dla posiadaczy hybrydowych Toyota, Lexusów i jeszcze kilku modeli innych marek, ale niestety niewielu. Możemy w niej monitorować na bieżąco m.in. pracę układu hybrydowego, parametry odzysku energii, chłodzenia silników, baterii, a także możemy wstępnie sprawdzić stan baterii hybrydowej. Do działania tej aplikacji potrzebujemy urządzenia z systemem Android oraz kostki OBD2 łączącej się poprzez Bluetooth. Aplikację Hybrid Assistant oraz Hybrid Reporter ściągamy darmowo ze sklepu Play. Nie będę tutaj pokazywał jej instalacji, myślę, że każdy sobie z tym poradzi. Musimy też zakupić tę kostkę OBD2. W dokumentacji aplikacji pokazane są polecane urządzenia, jak i te, które ewentualnie mogą być, jak i te, które nie będą działały. Generalnie polecam urządzenia od 100 zł w górę. I ja mam OBD2 z tej średniej półki, które nie do końca działa płynnie. Przede wszystkim trudno jest zrobić precyzyjny test baterii. W dokumentacji wymienione są również wszystkie modele samochodów, z którymi ta aplikacja działa. Jest tam również informacja, co konkretnie będzie działało i na ile precyzyjnie. Jak widać, właściwie generalnie są to Toyoty i Lexusy. Jest też kilka rodzynków innych marek, ale też nie wszystko tam będzie działało. No i co tu mamy? Od lewej strony kilometry na godzinę, czyli prędkość według GPS-a. Jak wciśnie się to pole, to widzimy tutaj szczegóły, średnia prędkość i tak dalej. Następna ikonka, tutaj mamy hamowanie. Czerwone hamowanie to jest złe hamowanie, to znaczy przy użyciu również klocków hamulcowych. Zielone hamowania to są zrealizowane tylko i wyłącznie rekuperacyjnie. Jak wcisnę to pole, to znowu mamy szczegóły, długość podróży, średnia prędkość, spalanie, zakres naładowania akumulatora między 57 a 62%. W tym zakresie cały czas pracowałem, no i tak dalej. Następne pole to są temperatury. Temperatura wody, temperatura silnika elektrycznego, temperatura inwertera, temperatura na zewnątrz i tak dalej. Jak wciśniemy, to znowu mamy szczegóły. Tu jest osobno temperatura jednego silnika elektrycznego MG1 i temperatura MG2, temperatura inwertera 30, temperatura na zewnątrz, wewnątrz i tak dalej. Następnie, nie wiem jak to nazwać, rozdział energii pomiędzy silnikiem spalinowym a elektrycznym, pobór w kilowatach lub odzysk. Tu jak wcisnę, to wygląda trochę inaczej. Tutaj są obroty, prawda? Obroty silnika elektrycznego, obroty silnika spalinowego. Następna linijka to mamy spalanie, litry na 100 km średnie. Tutaj ile kilometrów na litr. No i tak dalej. Litrów na godzinę. Kilowatogodzin też. Następna ikonka to jest temperatura baterii. Temperatura 25 stopni to jest temperatura powietrza wlatującego do wentylatora. 35 stopni to jest temperatura w tej chwili baterii. I tutaj bardzo ważna rzecz. Następna ikonka to jest automatycznie ustawiony przez Toyotę poziom mocy wijania wentylatora baterii. To jest w automacie. Jest 6 stopni. Możemy tu zmienić, zrobić na przykład na żółto i wtedy będziemy ustawiali sami. Możemy wymusić. W tej chwili wymusiliśmy działanie wentylatora baterii. Jakby był tutaj 6 poziom, w tej chwili jest 1, to by było wręcz słychać ten wentylator. Może zaraz będzie słychać. Proszę bardzo. Tak, wyłączę to z powrotem. Teraz poniżej mamy czas jazdy. No, takie tam mniej ważne rzeczy. Po lewej stronie jest jeszcze tryb EV, jazda w trybie EV. Zielona to też się domyślam, że jest OK. Tutaj spalanie. I następna ikonka teraz jest na szaro, bo jest silnik wyłączony. Tutaj są tryby pracy silnika spalinowego. Teraz jest S4, to jest najwyższy.
S1 to jest zimny. Jak to nacisnę, to też tutaj mamy obroty silnika elektrycznego jednego, drugiego i tak dalej. I jeszcze po prawej stronie mamy procent naładowania baterii i jej temperatura jeszcze powtórzona. Jak to wcisnę, no to mam tutaj dodatkowe informacje, maksymalny odzysk, maksymalne obciążenie silnika, jakie było, napięcie baterii całej, ampery, to jest w tej chwili pobór jest taki, 1 amper. Jeżeli byłby w tym momencie odzysk z hamowania, to by było na minus tutaj. O, jak na przykład teraz włączę klimatyzację, to natychmiast tutaj wzrośnie ilość amper, początkowo chyba do 5 mniej więcej. Potem już zacznie spadać. Dobrze, wyłączę tę klimę. No i startowy poziom naładowania baterii był 57%, w tej chwili jest 60%. I to jest mniej więcej tyle tutaj. Jeszcze mamy po lewej stronie na dole, to będziemy omawiać innym razem. Tutaj mamy na przykład sprawdzanie baterii hybrydowej i raport. I to tyle właściwie. I jeszcze na koniec pokażę, jak to wszystko działa w akcji. Zapraszam do komentowania, łapka w górę i do następnego filmu, gdzie postaram się pokazać, jak można wstępnie sprawdzić stan baterii hybrydowej.